Cześć, na początek dwie sprawy. Po pierwsze, ten rok niesamowicie ucieka. Za tydzień już Wielkanoc. A skoro czasu zostało naprawdę mało, to dzisiaj naprawdę łatwe jajeczka. A drugą sprawę tylko zagaję. Powrócę do niej na końcu filmu. Czy ogląda mnie ktoś z Grecji? I jeżeli tak, to proszę oglądać do końca, bo będę miała do Ciebie olbrzymią prośbę. A na razie wracamy do pisanek. Miały być szybkie, łatwe i tanie. Potrzebne będą oczywiście jajka, ja użyłam plastikowych, preparaty 3, no może maksymalnie 4, a potem robimy kipisz w szufladach i znajdujemy wszystkie fajne koronki i dodatki. Żeby troszkę Was koronkowo zainspirować, każde jajko wykończyłam inaczej. Jajka plastikowe mają szef, ale tym razem wyjątkowo całkowicie go olewam. A może to nie było dobre słowo? No dobra, nie olewam, ignoruję. Te wszystkie nierówności przykryję wstążeczkami i koronkami, maluję na biało i zabieram się za serwetkę. Klasyczne kurczaki w klasycznych kolorach, w dodatku świetnej wielkości. Pasują na jajka od 7 do 12 cm. Serwetka jest bardzo ekonomiczna, bo kurczaki upchane są gęsto, więc najpierw rozcinam wszystkie parki, a potem dopiero delikatnie obrysowuję pędzelkiem z wodą i obrywam niepotrzebną część serwetki. Można się nawet za bardzo nie starać, bo tło w kurczakach jest białe, jajko jest białe, więc nawet jak coś oberwiemy nie za bardzo, to i tak tego nie będzie widać. Preparat numer 1, czyli klej do deku. Kurczaka przykładamy, a klejem smarujemy serwetkę wyłącznie od góry. Serwetka jest płaska, jajko jest okrągłe, więc na pewno jakieś zmarszczki się pojawią, ale proponuję je zignorować. Natomiast zasada jest taka, że im mniejszy wzór serwetki i im większe jajko, tym mniej zmarszczek narobimy, bo po prostu powierzchnia będzie bardziej prosta niż kulista. Suszę. Preparat numer 2, czyli lakier akrylowy matowy. Następny preparat to moje absolutne must have, ukochany lazur w kolorze orzechowym. I jeżeli podobnie jak ja chcecie zamiast farby cieniować i nakrapiać jajka lazurem, to lakierowanie było niezbędne. Jeżeli wcześniej nie polakierowałabym serwetki, lazur zamiast cieniować zrobiłby mi bardzo brzydkie plamy. To jest preparat głęboko penetrujący i nie do końca zachowuje się jak farba. Więc na wszelki wypadek jeszcze raz podkreślę, jeżeli chcecie używać lazuru w ten sposób, to najpierw trzeba pracę polakierować. Zwróćcie uwagę, ile przepięknych odcieni brązu daje tylko ten jeden preparat. Wystarczy do lazuru dodać troszkę wody, a już kropeczki nie są takie ciemne, są jaśniejsze i półprzeźroczyste. Białe kurki cieniuję delikatnie, więc wystarczy lazur troszkę rozcieńczyć wodą. No po prostu bajka, uwielbiam ten preparat. Żeby kurki i koguciki nie wyglądały jak zawieszone w przestrzeni kosmicznej, troszkę cieniuję na dole, czyli pod nogami kur, no i gdzieś tak mniej więcej naokoło. Mam nadzieję, że to widać. Na kolorowych kurkach zmarszczek prawie nie widać, ale żeby naprawdę je zminimalizować, możemy zrobić dwie rzeczy. Albo jajko jeszcze raz przemalować lakierem matowym, albo jak ja teraz użyć lakieru błyszczącego, gęstego, który się samo poziomuje. Wystarczy jedna warstwa i jajko już wygląda całkiem dobrze. A w tym wypadku tylko jedna warstwa lakieru na jajeczka została przeze mnie nałożona z pełną premedytacją. To są jajka w stylu vintage i wysoki połysk myślę, żeby do tej pracy nie za bardzo pasował. Wszystko jest suche, więc najwyższy czas zrobić pełen helikopter w szufladach. Czyli tak długo kręcimy wszystkimi dodatkami, aż uda nam się wybrać coś odpowiedniego. A jak też lubicie różne przepiękne dodatki jutowe, na przykład jak koronki albo taśmy, albo po prostu super sznurki, to zapraszamy. Oczywiście w naszym sklepie Inspirello wszystko jest. Ale zwykłe guziki czy koraliki także będą super. Pamiętajcie, że wszystko można przemalować, żeby pasowało idealnie. A teraz już przyklejanie, czyli czym chata bogata. Postarałam się, aby każde jajko było wykończone troszkę inaczej. Różne dodatki, różne koronki i różne sznurki. Przyklejanie sobie leci, a ja może wrócę do greckich tematów. Od jakiegoś czasu wszystkie filmy na Inspirello mają napisy. Dzięki temu, jeżeli ktoś z zagranicy chce obejrzeć film i wiedzieć, co ja tam Wam w tle nawijam,
może sobie włączyć napisy w swoim języku i wszystko przeczytać. Zwykłe informacje tłumacz przekłada na dowolny język właściwie automatycznie. Problem stanowią słowa, które w danym języku nie istnieją i takim słowem jest słowo inspirello. Przyjaciele z Grecji, proszę napiszcie w komentarzu do filmu, jak po grecku napisać słowo inspirello. Ponieważ tłumacz przekłada to słowo bardzo dziwnie, a ja nawet nie mam pojęcia, jak poprawić. Jajeczka gotowe. Bardzo, bardzo podobne, ale tak naprawdę każde troszkę inne. Jajka, serwetka i 4 preparaty, czyli klej, 2 rodzaje lakieru oraz lazur. Jeszcze chwilę poobracam moje wielkanocne pisanki i pokażę, jak mi wyszły. Niech film sobie leci w tle, bo ja Wam chciałam złożyć przepiękne, serdeczne życzenia wielkanocne. Dużo radości, spokoju i bardzo mało zmartwień. Wesołych świąt!